Cześć! Zgodnie z obietnicą, dzisiaj w Muzycznym Subiektywie dalsza opowieść o przygodach walijskiej papuszki. Tych, którzy nie widzieli pierwszego odcinka, zachęcam do nadrobienia. Link znajdziecie w opisie filmu i na końcu tego epizodu. A tych, którzy chcą się dowiedzieć, co, a raczej kto, łączy Budgie z Motorhead i Iron Maiden, gdzie poza Polską zespół ma najbardziej zagorzałych fanów, jaki hicior muzycy odrzucili i co mają wspólnego ze Spinal Tap, zapraszam już teraz do oglądania drugiej części historii o Budgie. Gotowi? No to lecimy! Dla przypomnienia, w poprzednim epizodzie zatrzymaliśmy się w momencie niezbyt dla Budgie szczęśliwym. Z zespołem rozstał się Tony Borch, a w jego ślady wkrótce poszli Muff Isaac, Graham Moloney i wytwórnia A&M. Innymi słowy, zespół został bez gitarzystów, menadżera i kontraktu płytowego. Mark Shelley i Steve Williams byli jednak zdeterminowani, by ciągnąć kapelę dalej. Zaczęli poszukiwania gitarzysty, co przypominało znowu scenariusz w stylu Spinal Tap. Na przesłuchanie wpadali ludzie totalnie niekompetentni albo odklejeni od rzeczywistości, jak na przykład naćpany koleś, który zapomniał wziąć ze sobą gitary. Wyjątkiem okazał się Hugh Lloyd Langton, grający wcześniej w Hawkwind i Widowmaker. I to on został przyjęty na pokład. Dodam, że jako pierwszy, bo do Shelley'a odezwał się jeszcze Rob Kendrick z Trapeze i sekcja rytmiczna stwierdziła, że wypróbują obu gitarzystów. Langton miejsca długo nie zagrzał. Ponoć Kendrick okazał się nie tylko niezłym gitarzystą i wokalistą, ale również manipulatorem i wysiudał go z posady. Co gorsza, okazało się również, że mimo niewątpliwego talentu Rob kompletnie nie sprawdza się na scenie. Koncentrując się na odstawianiu gwiazdy rocka, chrzanił występy, myląc się co chwila, zapominając aranżacji czy grając w ogóle inny kawałek niż reszta. Jak skwitował to Steve Williams: może gdyby wyjął głowę ze swojej dupy, lepiej słyszałby odsłuchy. W tym kontekście naprawdę trudno mi zrozumieć, czemu zespół ciągnął ten nieudany związek z Kendrickiem cały rok, aż do października 1979. Co więcej, za namową Roba przenieśli się czasowo do Dallas w Teksasie i tam dawali trochę koncertów oraz nagrali kilka numerów w wersji demo. Między sierpniem a październikiem 1979 wrócili na wyspy, by zagrać trasę dla podreperowania funduszy i pospłacania długów. Była to absolutna porażka. Steve mówi, że czuł zwyczajnie wstyd, wychodząc na scenę z Kendrickiem, który kładł występy, a w dodatku miał jakieś dziwne pomysły aranżacyjne, skutkujące na przykład wykonaniem Breadfan w powolnej, funkującej wersji. Breadfan. Powolne i funkujące. Nic dziwnego, że fani przychodzili za kulisy i pytali, co oni do cholery wyprawiają. Jedynym pozytywem tej trasy, no może poza poprawą stanu kont bankowych, było zagranie na koncercie w londyńskim klubie Music Machine z zespołem Bombshell, w którym na wiośle wymiatał niejaki John Thomas z Birmingham. A po kilku tygodniach już nie wymiatał, bo został zwerbowany do Budgie. Wszystko się idealnie zgrało, bo akurat w październiku z kapeli odszedł Kendrick. Jak mówi Williams, odszedł zanim zdążyliśmy go wyrzucić. John Thomas, w skrócie JT, urodził się 21 lutego 1952 roku w Birmingham, a przed dołączeniem do Budgie grał m.in. w southern rockowym George Hatcher Band. Był nawet moment, gdy miał dołączyć do Lynyrd Skynyrd, których był wielkim fanem, ale sprawy potoczyły się inaczej. Ponoć temat nagrał mu menadżer George Hatcher Band, ale kilka tygodni potem John wdał się z nim w bójkę i typ zablokował ten transfer. Zamiast Thomasa Skynyrdzi przyjęli Steve'a Gainsa, za co z perspektywy czasu John mógł być chyba tylko wdzięczny niebiosom. A dlaczego? O tym będzie w odcinku Muzycznego Subiektywu poświęconemu Lynyrd Skynyrd. Po George Hatcher Band JT odziedziczył też ksywkę Big John. I nie ma to żadnego związku z jego przyrodzeniem, bo musicie wiedzieć, że w angielskim żartobliwie imieniem John Thomas określa się męskiego członka. Chodziło o to, że początkowo w zespole było dwóch Johnów. Tamten drugi wielki jak chałupa, więc dla rozróżnienia wołano na nich Big John i Little John. Thomasowi nie podobało się nazywanie go małym, więc gdy ten drugi odszedł z zespołu, szybko awansował na dużego Johna. JT zagrał z Budgie pierwsze koncerty jeszcze w grudniu 1979. Dla hard rockowych i heavy metalowych kapel znowu nastawały dobre czasy. Po eksplozji punka w 1977 miały one trochę pod górkę, ale 2 lata później nastąpił wysyp kapel wychowanych na Ceppelinach, Purplach i Sabbathach, grających jednak
Szybciej i wścieklej, z domieszką tej punkowej agresji. Na Wyspach dziennikarze szybko ukuli dla nowego ruchu modny termin New Wave of British Heavy Metal, czyli nowa fala brytyjskiego heavy metalu. A do jej przedstawicieli należeli m.in. Iron Maiden, Samson, Saxon, Angel Witch i Diamond Head. Pod nurt podciągano też takie niezależne satelity jak Motorhead czy Judas Priest. Zmiany te stały się też szansą dla Budgie na ponowne zaistnienie dla szerszej publiczności. Zwłaszcza, że na początku 1980 roku pojawił się też upragniony kontrakt. Kingsley Ward, jeden z właścicieli dobrze im znanego walijskiego studia nagraniowego Rockfield, postanowił spróbować swych sił na innych polach muzycznej branży i założył Active Records, filię wytwórni RCA. I to on zaproponował Budgie umowę, a także nagranie na dobry początek 4-utworowej epki. Płytkę zatytułowano If Swallowed, Do Not Induce Vomiting, czyli w przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów. Ostrzeżenie podpatrzone ponoć na butelce Demestosa. Panowie nagrali ją jak kiedyś, szybko, w jeden weekend. Do studia weszli zwarci i gotowi, z ogranym materiałem, więc poszło sprawnie. Jako producent i inżynier dźwięku wspierał ich Dave Charles. Echa nowej fali brytyjskiego heavy metalu i powrotu do korzeni rozumianych jako proste, rock'n'rollowe granie słychać było na niej od pierwszych taktów Wildfire, przy którym trudno usiedzieć w miejscu. Wyróżnia się też na pewno stały element koncertów, czyli Panzer Division Destroyed, riffem przypominający trochę Immigrant Song Zeppelinów. Pozostałe dwa numery, High School Girls i Lies of Jim E-Type Lover, utrzymano w tej samej hard rockowo-heavy metalowej stylistyce. Było solidnie, energicznie, do przodu, głównie w prostych rytmach na 4. Fani starego oblicza zespołu z ciężkimi, walcowatymi riffami i progresywnymi ciągotami do wydłużania i komplikowania utworów mogli czuć zawód. Ale ci, którzy po prostu czekali na nowe nagrania Budgie i ich powrót do konkretnego łojenia, byli zadowoleni. Co więcej, taka muza przyciągała też nowych fanów, a dzieciaki słuchające zespołów z nowej fali brytyjskiego heavy metalu akceptowały to wcielenie Budgie bez zastrzeżeń. Wszystko znowu wskoczyło na właściwe tory. Zespół znalazł też nowego menadżera, Adriana Hopkinsa. Potem dał m.in. świetny występ na festiwalu Reading przed 30-tysięczną widownią, a jesienią skończył nagrywanie pierwszego longplaya w nowym składzie. Tym razem album, zatytułowany Power Supply, został nagrany w innym studiu, należącym jednak też do braci Ward, Old Mill, chociaż za konsoletą znowu zaszedł Dave Charles. Płyta kontynuowała kierunek obrany na epce, czyli zwrot ku prostszemu, dynamicznemu, radosnemu graniu, bez zbytniego komplikowania i zawiłych aranżacji. Wpływ na to miał przede wszystkim John Thomas ze swoim stylem, ale i filozofią grania. Bark i Steve chętnie się temu podporządkowali, zapewniając w wywiadach, że jest to najlepszy skład Budgie i że czują się szczęśliwi grając właśnie w ten sposób. Znajdowało to potwierdzenie w setlistach koncertowych z tego okresu. Zespół stawiał głównie na nowy materiał. Po starsze numery sięgali rzadko. Ostały się głównie te, które pasowały do nowego wcielenia, jak Bread Fun, Napoleon czy Breaking All the House Rules. Zespół przed wejściem do studia znowu dobrze odrobił zadanie domowe, materiał mieli już przygotowany i ograny, sprawdzony też częściowo na koncertach. Nie było mowy o komponowaniu w studiu. Panowie weszli, zagrali na setkę z małymi dogrywkami i wyszli po sprawie. W efekcie dostaliśmy zwartą, nieco surową brzmieniową płytę, na której po raz pierwszy zabrakło utworu stricte akustycznego. Znikły też przejawy dawnego absurdalnego humoru w tytułach. Odświeżone Budgie grało teraz tak, że noga sama chodziła, od razu nasuwały się skojarzenia z AC/DC. Jazdę taką mamy chociażby w otwierającym płytę Forearm Smash z solówką graną slidem, w Hellbender, bawiącym się zmianami tempa, czy w Heavy Revolution z wykrzyczanym refrenem. Pierwszą stronę zamykał rewelacyjny Gunslinger z akustycznym początkiem, szybko przechodzący jednak w cięższy utwór rockowy, a wreszcie w heavy metalową galopadę. Skojarzenia z Napoleonem były oczywiste. Na drugiej stronie mamy szybkie Power Supply, świetnie sunące Secrets in My Head z mocnymi solówkami Big Johna i znowu kojarzące się trochę z AC/DC Crime Against the World. Przy czym tu mam wrażenie, że w tym numerze coś się stało z basem. Jak dla mnie jest zbyt cofnięty w miksie i mało słyszalny. Generalnie to już nie jest to Budgie z mocno wyeksponowanymi liniami basu, ale w tym kawałku schowali go ciut za bardzo. Jak się okazuje, Bark Shelley, który Power Supply bardzo cenił, również ubolewał nad kiepskim brzmieniem basu na całej płycie. Ja jako zadośćuczynienie traktuję jedyny spokojniejszy numer na płycie, Time to Remember. Bardzo klimatyczny,
nieco smutny, z chwytliwą zwrotką i równie chwytliwym refrenem. Okładkę płyty zaprojektował przy użyciu aerografu Adrian Chesterman, mający wcześniej na koncie m.in. okładkę do płyty Bomber Motorhead. Ma ona futurystyczny klimat, przedstawiający scenę z rockowego koncertu, przy czym gwiazdą jest tutaj nasz stary znajomy, czyli Budgie Man. Tym razem przedstawiony jako metalowy szkielet z czaszką papugi. Coś w stylu Terminatora, zanim Terminator został wymyślony. Zresztą może ta okładka była inspiracją do jego stworzenia. Postać dzierży nad głową w jednej ręce hełm, w drugiej gitarę o nowoczesnym kształcie. No, jak metal, to metal. Menadżer Adrian Hopkins wspomina, że w tym okresie miał też dla Budgie utwór napisany przez Russa Ballarda, ale panowie nie chcieli wziąć go na warsztat, a kilka miesięcy później ten sam numer, zatytułowany I Surrender w wersji opracowanej przez Rainbow, dotarł do 3. miejsca na liście przebojów. Oczekując na wydanie płyty, Budgie pojechał jako gość specjalny w trasę Blizzard of Oz z Ozzym Osbournem, promującym swój pierwszy album solowy. Podczas tournée John Thomas zaprzyjaźnił się bardzo z Randy Rhodesem, gitarzystą Ozziego, którego późniejszą tragiczną śmierć w wypadku bardzo przeżył. I to właśnie Randy polecił mu lutnika z Birmingham, Johna Digginsa, który na zamówienie stworzył znak rozpoznawczy Thomasa, gitarę JD Black Custom Explorer, nazywaną przez dużego Johna Hooligan. Trasa z Ozzym okazała się sukcesem i była przedłużona, w związku z czym własną trasę promującą, wydany w październiku 80 roku Power Supply, Budgie też musiało nieco przesunąć. Łącznie spędzili na koncertowaniu 5,5 miesiąca. Recenzje były przychylne, sprzedaż płyty szła dobrze, chociaż na listy przebojów nie weszła. Bilety też się rozchodziły, dodawano nawet nowe występy ze względu na duże zainteresowanie. Generalnie roku 1980 mogło sobie Budgie pogratulować. Trasa promująca Power Supply przedłużyła się do lutego 1981. Potem zespół zrobił sobie zasłużony odpoczynek, aczkolwiek przerywany. W marcu zarejestrowali cover Nutbush City Limits z repertuaru I, Kay Tina Turner, który nie został jednak wtedy wydany. A potem dali kilka koncertów, m.in. na kolejnej edycji Reading Festival. Występ ten dali zresztą już w trakcie prac nad kolejną płytą Night Flight. Album nagrali ponownie w dobrze znanym sobie studiu Rockfield, a producentem był tym razem Amerykanin Don Smith, który nagrywał demówki Budgie jeszcze z Kendrickiem na gitarze podczas ich pobytu w Dallas. Płyta ma bardzo mocne otwarcie. I Turned to Stone. Moim zdaniem, nie tylko zresztą moim, najlepszy numer na tym krążku i nie wiem czy nie w całym repertuarze stworzonym z Johnem Thomasem. Podobnie jak Napoleon, podzielona jest na dwie wyraźne części. Spokojniejszą, smutną, w której Bark śpiewa o uczuciu zawodu przyjaciółmi, ludźmi, których znało się od lat, oraz instrumentalny galop z fenomenalną solówką dużego Johna, nagraną, jak wspomina gitarzysta, o 2 w nocy po wciągnięciu kreski kokainy. Przez to potem na każdym koncercie zagranie jej bez wspomagacza było dla niego sporym wyzwaniem. Steve Williams wspomina, że w tym czasie w Rockfield pracował nad swoją płytą również Robert Plant i usłyszawszy I Turned to Stone powiedział: szkoda, że to nie ja napisałem ten kawałek. Po nim następuje lekka, przebojowa piosenka Keeping a Rendezvous z harmoniami wokalnymi Berka i Johna, wydana nawet na singlu, który jako jedyny w karierze Budgie wylądował na brytyjskiej liście przebojów, docierając do miejsca 71. Dalej mamy pozostałość z sesji do Power Supply, bardzo fajny Reaper of the Glory. Ponieważ kawałek pochodził z innej sesji, Don Smith nakombinował się w studiu, aby zbliżyć jego brzmienie do pozostałych utworów. Po nim wjeżdża, niby idący prosto do przodu, ale jednak ze smaczkami rytmicznymi She Used Me Up. A następnie dużo szybszy, chociaż na koncertach grany jeszcze szybciej, Don't Lay Down and Die, nagrany w rytmie shuffle z efektywną solówką JT. Po nim zespół zaserwował słuchaczom kolejną ze swoich spokojnych perełek, uroczy Apparatus, z krótkim, za to treściwym wejściem Thomasa. Potem znowu robi się ostro i rytmicznie za sprawą Superstar, w której Shelley pozwolił sobie nawet zapowiedzieć kolejne świetne solo dużego Johna. Całość kończy się 2 spokojnymi utworami. Pierwszy z nich, Change Your Ways, to przyjemna piosenka, której w zasadzie bliżej do popu. Drugi, Untitled Lullaby, to kolejna pozostałość sesji do Power Supply. Akustyczna miniaturka, która znalazła się tu tak naprawdę tylko po to, by wypełnić miejsce na i tak krótkim, bardzo krótkim, bo zaledwie 32-minutowym albumie.
Autorem projektu graficznego był tym razem Derek Riggs, słynny artysta odpowiedzialny za okładki Iron Maiden, w tym za stworzenie postaci Ediego, maskotki zespołu. Tak naprawdę Riggs miał już gotowy projekt dla innego zespołu ze stajni RCA, Hawkwind, ale muzycy postanowili użyć na albumie Sonic Attack czegoś innego, w związku z czym Derek dokonał twórczego recyklingu i tylko zastąpił głowę narysowanej postaci głową papugi. Gotową ilustrację wraz ze swoją wizytówką dostarczył w pudełku po karmie dla papug. Jest nawet grupa zwolenników teorii, że Riggs skopiował sam siebie, projektując okładkę do Somewhere in Time Maidenów, na której Eddie przedstawiony jest w podobnej pozie co Budgie, a na tylnej okładce pojawia się piramida. No, na ile ta teoria jest naciągana, na ile sensowna, ocencie sami. Sam album, wydany w październiku 1981 roku, dotarł do 68 miejsca na brytyjskiej liście i był oczywiście promowany trasą koncertową. Wpierw samodzielną, potem jako support zespołu Iana Gillana. W tym okresie set koncertowy zawierał już niemal wyłącznie kawałki z ery z Johnem Thomasem. Shelley mówił w wywiadach, że nuży go granie starego materiału, woli promować nowe wydawnictwa i cieszyć się na scenie nowymi piosenkami. Nie chciał, żeby Budgie zmieniło się w zespół ze znudzeniem odgrywający na scenie Greatest Hits z zamierzchłej przeszłości, za co należy mu się szacun, jakby na to nie patrzeć. Zresztą na trasie z Gillanem nuda mu raczej nie groziła, bo poza imprezami były wokalista Deep Purple i jego koledzy lubowali się w robieniu im dowcipów. Na przykład kiedyś rozłożyli na ciemnej scenie taśmę klejącą lepką stroną do góry, tak by gitarzysta i basista utknęli na niej w pół drogi zza kulis do sprzętu. Zaś Williamsowi wysypali talk na naciągach bębnów. Zdaniem wielu fanów Gillana żarty takie nie przeszkadzały muzykom Budgie skraść show, zwłaszcza że żywiołowi Shelley i Thomas lubili poszaleć na scenie. Pierwsza połowa 1982 roku minęła zespołowi dość spokojnie. Zagrali trochę koncertów, ale przede wszystkim szykowali się do nagrania nowego albumu, któremu poświęcili koniec czerwca i cały lipiec. Tym razem zespół wpierw przez kilka tygodni ogrywał materiał i dopiero potem wszedł do nieznanego sobie studia Ridge Farm, położonego na wsi podobnie jak Rockfield. Za produkcję znowu wziął się Don Smith i to on w dużym stopniu odpowiada za to, co stało się z Budgie na tej płycie. A stało się, że brzmienie grupy zostało wygładzone i zamerykanizowane, głównie za sprawą wszechobecnych instrumentów klawiszowych, na których zagrał Duncan McKay z 10cc. I to jest coś, czego część fanów znieść nie mogła i do tej pory nie może. I teraz pewnie się niektórym narażę, ale muszę przyznać, że ja tę płytę lubię. Mimo że tych klawiszy jest faktycznie za dużo i że z perspektywy czasu brzmią momentami wieśniacko. Uważam, że jest tam dużo mocnych piosenek, fajnych riffów i zapadających w pamięć melodii. Brzmienie gitary i sekcji też jest tłuste i soczyste, nie ma na co narzekać. Po latach John Thomas i Steve Williams otwarcie przyznawali, że tak, chętnie dokonaliby remiksu i wywalili większość klawiszy, natomiast zgodnie uważali, że same piosenki były bardzo dobre. I teraz, żeby oceniać materiał na tej płycie, trzeba mieć też świadomość okoliczności, w jakich powstawała. Otóż zaczęły się naciski ze strony wytwórni RCA, z którą zespół był związany przez kontrakt z Active Records i która w tym okresie zapragnęła wziąć sprawy we własne ręce. I decydenci żądali hitów. I co więcej, zmusili zespół, aby zarejestrował w tym celu dwie piosenki obcego autorstwa. Pierwszą z nich była wydana na singlu Bored with Russia, z naprawdę fajnym riffem gitary, chwytliwym refrenem, udanymi zwrotkami. Trudno się go czepiać i zespół też uważa, że był w porządku. Natomiast drugiego z narzuconych utworów, Young Girl, szczerze nienawidzą. Duży John mówił wprost, że nie nagrywał nawet do niego solówki, bo nie miał na to ochoty. Zwłaszcza, że utwór wyparł z płyty inny jego kawałek, który miał już skomponowany. Berg usprawiedliwia obecność Young Girl na płycie tym, że pasuje do jej tematyki. Na etapie tworzenia albumu okazało się, że zespołowi wychodzi coś na kształt koncept albumu, którego motywem przewodnim było dobro i zło, wojna i pokój, konflikty i nadzieja na ich rozwiązanie. W tym okresie Shelley zainteresował się też bliżej kwestią wiary i teksty na płycie są w jakimś stopniu tego pokłosiem. Podobnie jak sam tytuł płyty. Deliver us from evil, czyli wybaw nas ode złego. Cytat z modlitwy Ojcze Nasz. Inna sprawa, że basista ponoć pisał teksty na tempo w studiu, więc może stąd skupienie się na podobnej tematyce. Jeśli chodzi o autorskie kompozycje Budgie, to mamy szybkie Don't Cry i Finger on the Button, nieco wolniejsze, ale bardzo rytmiczne Truth Drag i Give Me the Truth,
czy galopujące Hold On To Love. Wszystkie z naprawdę kapitalnymi riffami, chwytliwymi melodiami i świetnymi solówkami JT. Jest też przebojowy NORAD, którego tytuł jest skrótem od North American Aerospace Defense System, czyli Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej. I w połowie utworu Shelley w szybkim tempie recytuje hasła potrzebne do przejścia przez wszystkie etapy alarmu jądrowego poprzedzającego wciśnięcie czerwonego przycisku. Spokojniej robi się tak na dobrą sprawę tylko w przejmującym Flowers in the Attic oraz w Allison. Okej, przesłodzonej, zwłaszcza przez te wszędobylskie klawisze, ale jednak z piękną linią wokalu i dorównującą jej solówką Thomasa. Tekst Flowers in the Attic został zainspirowany przez książkę Virginia Andrews o tym tytule, w Polsce wydanej jako Kwiaty na poddaszu, opowiadającej tragiczną historię trójki dzieci więzionych przez 3 lata na strychu przez własną matkę. Zaś piosenka Allison dotarła w roku 1983 na 2. miejsce listy przebojów w Polsce. Oprócz klawiszy, nagrania do Deliver Us From Evil prowadziły do zespołu jeszcze jedną innowację. Metronom. Steve Williams zadecydował, że chce nagrywać z klikiem, co z kolei strasznie wkurzało dużego Johna. Odstępem od tradycji była też układka płyty, na której nie pojawił się ani Budgie Man, ani w ogóle żadna papuszka czy inny ptaszek czy ptasi motyw. Zaraz po skończonej sesji nagraniowej Budgie ruszyło w spektakularną trasę za żelazną kurtynę, a konkretnie do Polski. I ja wiem, że pewnie wiele osób czeka na szczegółową opowieść o tym tournée, dlatego wybaczcie, że poproszę Was o jeszcze odrobinę cierpliwości, ale postanowiłem poświęcić tej wizycie osobny odcinek. Stąd teraz tylko krótka wzmianka. Po powrocie z wyprawy do innego świata, Budgie po raz trzeci i ostatni wystąpiło 27 sierpnia na festiwalu Reading. Tym razem jako główna gwiazda pierwszego z 3 wieczorów dla około 16 000 widzów. Pozycję gwiazdy muzycy zawdzięczali układom menadżera, Adriana Hopkinsa, który zdaniem Steve'a Williamsa wpakował w zespół sporo siana, natomiast mało czasu. I gdyby bardziej przykładał się do swoich obowiązków, możliwe, że ich kariera potoczyłaby się bardziej imponująco. Tymczasem, zamiast gwiazdorskiego występu, Budgie dało koncert słaby, o ile nie kiepski. Jak wspominają zgodnie wszyscy muzycy, niewypałem okazały się przede wszystkim tak zwane efekty specjalne, które przypominały tandetę w stylu Stonehenge z filmu o Spinal Tap. Budgie miało przygotowaną na występ dużą makietę gitary Gibson Flying V, która została na początku koncertu opuszczona nad scenę. Już sam ten rekwizyt trudno uznać za super spektakularny, a doszły jeszcze problemy, ponieważ nie był on odpowiednio zabezpieczony. Przy sporym wietrze, bujając się, o mało nie uszkodził Johna Thomasa. Poza tym wysiadły efekty dodatkowe i z gitary dobiegały tylko jakieś trzaski i pierdzenie. A już w ogóle hitem były nakręcane samolociki papuszki, takie proste, złożone tylko z kartonu, drutu i gumki recepturki, które wypuszczali podczas koncertu z obu stron sceny techniczni zespołu. Tak jakby ktoś z dalszych rzędów mógł je w ogóle dostrzec. Generalnie na scenie zapanował chaos, Thomasowi popsuła się w trakcie występu gitara i pewnie gdyby tylko było można, to zespół jak najszybciej skryłby się do mysiej dziury. Nie pomogła również przygotowana setlista. Postawienie wyłącznie na nowe numery, uzupełnione tylko zagraniem na bis Bretfanem, dla wielu fanów była jednak rozczarowaniem. Zdaniem Steve'a Williamsa był to też początek końca zespołu. Album Deliver Us From Evil został wydany kilka tygodni później, 8 października, i na moment pojawił się na listach przebojów, docierając do 62 miejsca. Przeważały pozytywne recenzje, tylko co z tego, skoro znowu zabrakło sensownego wsparcia promocyjnego. I to już zakrawało na farsę. Wytwórnia sama cisnęła ich na nagranie cudzego materiału, aby mieć hit, po czym nie robiła praktycznie nic, by popchnąć sprzedaż. Na domiar złego, żaden krążek nagrany z Thomasem na pokładzie nie został wydany w Stanach, choć mieli tam sporo fanów, a oszlifowane przez Dona Smitha Deliver właśnie w Ameryce mogło sprzedać się najlepiej. Niestety, Budgie znowu mogli liczyć tylko na siebie. Zrobili więc to, co umieli najlepiej, czyli ruszyli w trasę promującą. Na klawiszach wspierał ich podczas koncertów Lindsey Bridgewater, grający wówczas na co dzień z Ozzym Osbournem. Poza tym Budgie doczekało się tylko wzmianek w prasie muzycznej, na czele z 4-stronicowym artykułem w magazynie Kerrang, któremu towarzyszyła skandaliczna okładka z Johnem Thomasem w roli głównej. Jeżeli kogoś dziwi, co jest w niej skandalicznego, już wyjaśniam. O ile znak V oznacza victory, czyli zwycięstwo, jest zupełnie niewinny, rozpowszechniony przez chociażby Churchilla,
O tyle ten sam gest, ale z odwróconą dłonią, czyli wierzchem dłoni zwrócony w stronę odbiorcy, jest już w Wielkiej Brytanii gestem wulgarnym, tożsamym z wyprostowanym środkowym palcem. Duży John wspominał, że zobaczył czasopismo z tą okładką, gdy akurat był w księgarni ze swoją mamą, przykładną katoliczką. Na szczęście jego rodzicielka nie zauważyła magazynu, zajęta swoimi gazetami. John kupił więc Kerrang i schował do torby, wsadzając go w inne czasopismo, zupełnie jakby chował jakieś pisemko pornograficzne. Niestety w domu sprawa się rypła i John po raz pierwszy usłyszał, jak jego mama klnie niczym szewc. Mimo ochrzanu, syn dostał na kolację swoje ulubione danie, więc chyba wina została mu szybko odpuszczona. Podsumowując rok 82, Budgie mogli być zadowoleni. Nawet pomijając wtopę na Reading Festival i brak sukcesu komercyjnego Deliver Us From Evil. Niestety, kolejne lata przyniosły głównie rozczarowania, chociaż początkowo nic z tego nie zwiastowało. Nowy rok zaczęli bez pośpiechu, grywając co jakiś czas koncert i powoli zabierając się do komponowania i rejestrowania demówek na nowy album. Podejmowane w tym roku i kolejnych latach próby nagraniowe wydano później na uzupełniającej dyskografię składance The Last Stage. Niespodziewanie okazało się, że wytwórnia RCA kończy z nimi współpracę i że zostają bez kontraktu. Active Records Kingsley Awarda, od której zaczynali i z której przeszli pod skrzydła RCA, nie było zainteresowane, żeby ich z powrotem przygarnąć i nagle okazało się, że z hołubionego ptaszka zamienili się w zgniłe jajo, które wszyscy omijają. Jak tłumaczy Steve Williams, wyglądało to trochę tak, jakby wszyscy w branży nagle stwierdzili: no tak, skoro przez tyle lat ten zespół nie odniósł większego sukcesu, to już go nie odniesie, za późno dla nich. Co więcej, ich menadżer Adrian Hopkins, chociaż pompował w nich sporo kasy, nie robił tego, co powinien przede wszystkim. Nie dbał należycie o promocję, o załatwianie dobrych koncertów, o kontakty z mediami, o załatwienie kontraktu itd. Mimo to, nawet po latach, muzycy dobrze go wspominają i tłumaczą, że po prostu miał za dużo na głowie, zajmując się też Genesis i kilkoma innymi kapelami oraz prowadząc jakieś dodatkowe interesy. No mnie osobiście dziwi fakt, że mając tego świadomość, zespół tak długo trzymał go u swego boku. Niestety, ale po raz kolejny wychodzi, zwłaszcza u Shelley'a, taka pewna nieporadność i niedojrzałość, gdy chodzi o dbanie o własne interesy. Bez kontraktu w kieszeni i bez perspektywy nagrania nowej płyty zespół tułał się przez kilka kolejnych lat, grywając coraz gorsze sztuki na coraz gorszych warunkach dla żenującej liczby fanów. Doszło do tego, że nie mogli sobie pozwolić na utrzymywanie ekipy technicznej i ostatecznie sami nosili swój sprzęt zupełnie jak w początkach kariery. Pod koniec 1986 roku Steve Williams stwierdził, że ma dość tej drogi donikąd i odszedł z zespołu. Shelley i Thomas również byli o krok od poddania się, ale postanowili jeszcze raz zaryzykować. Na perkusję zwerbowali Jima Simpsona, również dogorywającego wówczas UFO, i w tym składzie udało się Budgie ciągnąć jeszcze jakieś 1,5 roku. Jim wspomina ten czas bardzo dobrze. JT z Berkiem też byli ze składu zadowoleni. Tylko co z tego, skoro było to tak naprawdę tylko przedłużanie agonii. Muzycy byli coraz bardziej zmęczeni, coraz bardziej rozczarowani branżą muzyczną. Nie mieli przed sobą żadnego konkretnego celu. Widywali się od koncertu do koncertu, a między występami nastawały coraz dłuższe okresy ciszy. Po koncercie w Nottingham 21 maja 1988 roku cisza zapadła na dobre. I to nawet nie tak, że zespół się rozpadł czy został rozwiązany. Nigdzie też nie pojawiły się żadne takie oświadczenia. Zwyczajnie muzycy przestali się kontaktować, nie było kolejnych ofert grania i papuszka zapadła w letarg. W kolejnych latach budziła się z tego letargu kilkukrotnie. Po raz pierwszy w 1995 roku, aby wystąpić na festiwalu La Semana Alegre w San Antonio, w Teksasie. W pierwszej części wspominałem, że w drugiej połowie lat 70. zespół zdobył sporo fanów w Stanach, zwłaszcza w Teksasie. W okolicach San Antonio duży wpływ na to mieli lokalni DJ-e Joe Anthony i Lou Roney, chętnie puszczający na antenie nagrania zespołu i to całe płyty, nie tylko pojedyncze numery. Podobnie jak u nas Piotr Kaczkowski. W efekcie miasto stało się prawdziwym bastionem Budgie, więc kiedy organizator festiwalu Bill Lee zastanawiał się nad wyborem gwiazd, kandydatura tria była oczywista. Co ciekawe, próby skontaktowania się z zespołem Lee podejmował od roku 1990, ale wyglądało na to, że Bark Shelley zapadł się pod ziemię. Dopiero na początku 1995 udało się z nim skontaktować i po namowach przekonać do jednorazowej reaktywacji. Obok Shelley'a zagrali John Thomas,
aczkolwiek Berg początkowo myślał o zupełnie nowym gitarzyście. Oraz Robert Congo Jones z dawnego Love Sculpture na Garach. W takim składzie Budgie zagrało 21 kwietnia 1995 roku jako gwiazda pierwszego wieczoru dla jakichś 20 000 fanów. Koncert wypadł bardzo dobrze, a zespół był przyjmowany z wszelkimi honorami należnymi wielkiej sławie. Samo podpisywanie płyt dzień wcześniej trwało 3 godziny. Wizytę w San Antonio powtórzono rok później, w tym samym składzie. Ale znowu było to jednorazowe przedsięwzięcie. Berg w tym czasie studiował filologię angielską i nie miał ochoty przerywać studiów, żeby rozkręcać na nowo cały interes. JT, znany kolekcjoner nie tylko gitar, ale i zabawek, prowadził w Birmingham sklep z wiosłami, w sensie z gitarami. Z kolei Steve Williams po odejściu z grupy jakiś czas grał w zespole kabaretowym, traktując to po prostu jako pracę zarobkową. Zresztą lepiej płatną niż granie w Budgie. Potem prowadził warzywniak i kwiaciarnię, a problemy zdrowotne na kilka lat wyłączyły go z aktywności muzycznej. Do pełnej siły wrócił w 1999 roku, akurat na czas, by dołączyć do dawnych kolegów z okazji Sweden Rock Festival. W latach 70. Szwecja była jednym z nielicznych krajów, gdzie Budgie zdobyło dużą popularność, stąd zaproszenie na tę imprezę. Trio wystąpiło tam 12 czerwca 1999, zaliczając bardzo udany koncert, poprzedzający występy m.in. Dio, Davida Lee Rotha i Deep Purple. W kolejnym roku w tym samym składzie Budgie znowu zawitało do San Antonio, ale wizyta nie była zbyt szczęśliwa dla dużego Johna, który dostał udaru słonecznego i zasłabł w trakcie występu. Jakoś dotrwał do końca, ale koncert wspomina jako porażkę. A była to tylko zapowiedź prawdziwych kłopotów, bo ledwo 2 miesiące później JT doznał pęknięcia tętniaka mózgu. Stało się to w jego sklepie z gitarami. Gdyby nie pomoc jego partnerki Lindy, która była pielęgniarką, skończyłoby się tragedią. John wylądował w szpitalu i spędził tam 3 miesiące, bo w trakcie leczenia miał jeszcze wylew i drugą operację. Efektem ubocznym wylewu był niedowład lewej strony ciała, z którego Thomas wychodził przez kolejne miesiące, nigdy nie odzyskując pełnej sprawności, zwłaszcza w grze na gitarze. Poza tym, podczas drugiej operacji lekarze nieumyślnie przecięli mu bębenek w uchu. W związku z tym do końca życia miał problemy ze słuchem. 29 września 2001 roku Budgie zagrało w Cardiff podczas koncertu Legends of Welsh Rock. Mimo najszczerszych chęci Johna i wsparcia okazanego przez pozostałych członków zespołu, występ trudno zaliczyć do udanych. Gitarzysta po prostu nie był w formie i nie chodziło wyłącznie o sprawność techniczną czy fizyczną, ale też o energię, którą zwykle kipiał na scenie. W tej sytuacji z bólem serca Shelley i Williams postanowili poprosić Johna, by zrobił sobie przerwę, aż dojdzie do pełni sił. Według nich nie planowali stałego zastępstwa, jedynie czasowe, ale John zrozumiał to inaczej. Był rozgoryczony i potraktował to jak wywalenie z kapeli, a gdy jeszcze dowiedział się, że zastępcą będzie jego dobry kumpel Andy Hart, poczuł, że jednak wbrew tytułowi trzeciej płyty przyjaciele się od niego odwrócili. Wkrótce potem gitarzysta powołał do życia krótkotrwały projekt JT's Budgie, z którym zagrał raptem 3 koncerty. Ponoć powoli jego forma zwyżkowała. Myślał więc o nowych nagraniach i dalszych koncertach, ale wysiłki spełzły na niczym. Tak naprawdę był to koniec jego muzycznej kariery. Z Andym Hartem na pokładzie Budgie nabrało wiatru w żagle. W 2002 roku zagrali blisko 40 koncertów, m.in. kolejny raz w San Antonio, i tym razem koncert udało się zarejestrować na tyle dobrze, że zespół zdecydował się udokumentować go wydaniem albumu koncertowego Live in San Antonio. Zaczęto snuć też plany nagrania pierwszej od przeszło 20 lat płyty studyjnej, ale zakłóciło je odejście Harta na początku 2003 roku. Andy, podobnie jak Tony Bosch pod koniec lat 70., wolał ratować swoje małżeństwo, ale na odchodne polecił kolegom młodego zdolniakę, Simona Leesa. Simon miał całkiem niezłe portfolio, bo obok stażu w kilku mało znanych kapelach miał na koncie tytuł Gitarzysta Roku, zdobyty w 1998 roku w konkursie organizowanym przez magazyn Gitarzysta. Z propozycją dołączenia zadzwonił do niego Paul Cox, ówczesny menadżer Budgie, zaczynając rozmowę od pytania, co Simon sądzi o tym zespole. Nie wiedząc, z kim rozmawia, Simon odpowiedział szczerze, że jego zdaniem jest trochę dziwny. Wtedy Paul oznajmił, że jest ich menadżerem i że szukają gitarzysty. Simon pomyślał, że dał plamę już na samym początku rozmowy rekrutacyjnej, ale pomimo jego obaw został zaproszony na przesłuchanie. Kiedy jednak okazało się, że potrzebują kogoś na już, Lees musiał odmówić, bo miał inne plany. Jednak kilka tygodni potem telefon znowu zadzwonił i teraz Simon mógł już się pojawić na przesłuchaniach,
po których dołączył do kapeli. Lis został wrzucony od razu na głęboką wodę. Po koncercie rozgrzewkowym zagrał 7 czerwca 2003 roku na Sweden Rock Festival, a 28 czerwca w Holandii na Arrow Classic Rock Festival. Występy poszły dobrze, za nimi doszły kolejne, a w międzyczasie Simon wziął udział w nagrywaniu bonusów na kompaktowe reedycje 4 pierwszych albumów Budgie. W 2004 zespół odwiedził m.in. po raz kolejny San Antonio, a także Polskę, dając w marcu 2 koncerty w warszawskiej Stodole i w krakowskiej hali Wisły. Między koncertami przemieszczając się po kraju pociągiem. Przyjęcie nie było może tak szalone jak w 1982 roku, ale zespół bardzo dobrze wspomina ten pobyt, a Simon Lis był pod wielkim wrażeniem polskich fanów. Wkrótce potem zagrali jeszcze na festiwalu w Lublinie, pojawiając się również na eleganckiej fecie z oficjalami, w zwykłych dżinsach i bluzach, bo nie wiedzieli, że będą w czymś takim uczestniczyć. Wiosną 2005 roku Berk i Simon zaczęli pracę nad materiałem na nową płytę studyjną. Początkowo w planach było wydanie jej jeszcze przed wrześniową trasą, ale wszystko trwało tak długo, że ukazała się dopiero rok później. Głównym powodem była decyzja Shelley'a, by nagrywać ją samemu, we własnym studiu, używając programu Cubase. Zapewne aby ograniczyć koszty, ale też by mieć pełną kontrolę nad tym, co powstaje. Rzecz w tym, że basista nie bardzo się na tym znał, więc potrzebował ciągle pomocy kolegi Nigela Thomasa, byłego w obsłudze komputerów. Ale Nigel mógł pomagać tylko wtedy, gdy sam nie pracował i miał chwilę wolnego. Poza tym Berk wstawał późno, a wieczorem sąsiedzi awanturowali się, żeby nie hałasować. Więc realnie czas możliwy do efektywnej pracy mocno się skracał. Simon narzeka też, że mnóstwo czasu przepalił na dojazdy do domu Shelley'a albo na powtórne nagrywanie tego, co Berk przypadkiem skasował. Gitarzysta był też w szoku, odkrywając, że to, co traktował jak nagrywanie demo, było w rzeczywistości efektem końcowym sesji. Dowiedziawszy się o tym, nagrał część solówek na nowo, m.in. aby poprawić swoje wtopy, albo też, żeby uprościć pewne patenty czy zmienić ich brzmienie, rezygnując z pewnych efektów, trudnych potem do odtworzenia na koncertach. Ku jego rozczarowaniu Berk ostatecznie nie skorzystał z tych poprawionych wersji. Charakterystyczną cechą nowego albumu było też odważne korzystanie z elektroniki. Berk nie chciał, by uważano, iż utknął w latach 70., stąd jego parcie do nagrywania przy użyciu komputera i wielu efektów zbliżających, np. brzmienie gitary Simona do syntezatorów. Nagrania były robione do zaprogramowanej perkusji i dopiero na ostatnim etapie Steve Williams nagrał swoje partie, również w domowym studiu Berka, korzystając z elektronicznej perkusji Roland TD-20. Jak perkusista przyznaje, nie był i wciąż nie jest do końca z tego zadowolony. Brzmienie perkusji rozczarowuje go i, jak sądzi, rozczarowało też wielu fanów, podobnie jak eksperymenty z gitarami Simona. Ostatecznie płyta zatytułowana You Are All Living in Cuckoo Land składała się z 10 numerów, w tym 7 mocnych rockowych oraz 3 ballad. Longplay zaczyna się od Justice, z długim, ciekawym, może lekko funkującym riffem. Jak przyzwyczajało nas Budgie, jest ostro, ale i melodyjnie. Tylko to brzmienie. Zdania są podzielone. Mnie eksperymenty w tym numerze nie przekonują i z całym szacunkiem dla umiejętności Simona Lisa, które są niemałe, czemu nieraz daje dowód na płycie, wolałbym, żeby gitara brzmiała jednak bardziej jak gitara, soczysta i krwista, zwłaszcza w solówce. Oczywiście to jest kwestia gustu, na przykład efekty w zwrotce bardzo mi się podobają. W rytmicznym Dead Man Don't Talk, zaczynającym się niczym jakaś schizofreniczna wersja Sweet Child of Mine, z brzmieniem gitary jest już lepiej, zwłaszcza solo brzmi zawodowo i normalnie. Dalej mamy akustyczny We Are All Living in Cuckoo Land, bardzo klimatyczny, nieco rozmarzony, z piękną partią gitary Simona, chociaż jego wydźwięk wcale marzycielski nie jest. To numer, w którym Berk w nieco zawalowany sposób daje wyraz swoim niepokojom o przyszłość świata, w którym żyje. W wywiadach mówił, że tym krajem wariatów czy szaleńców jest dla niego w pierwszej kolejności Wielka Brytania, która, zwłaszcza od wejścia do Unii Europejskiej, zmierza prostą drogą do stania się totalitarnym państwem policyjnym. Nie wiem, czy uspokoiłby go fakt, że w wielu aspektach Brexit niewiele zmienił i że o coraz większej liczbie państw można powiedzieć podobnie. W Falling mamy bardzo fajny, prosty riff, ale też powrót do syntezatorowo brzmiącej gitary w długiej solówce. Poza tym jest bardzo rytmicznie, momentami mocno funkowo, ale i transowo. Po nim chwila oddechu jak za starych czasów. Krótka, akustyczna piosenka Love is Enough, nagrana według wspomnień Simona bez jego udziału, w której Berk daje wyraz swojej głębokiej religijności. Kwestia wiary powraca jeszcze w trzecim spokojnym numerze na płycie Captain, w którym basista
zawiera również smutny obraz współczesnego świata, zaśmieconego i zanieczyszczonego, z którego najlepiej byłoby uciec w poszukiwaniu lepszego miejsca do życia. Spokojne fragmenty ma też Tell Me, ale jednak przeważa w nim mocne łojenie. Z kolei Don't Want to Find That Girl stanowi fajnie bujające nawiązanie do klimatów rock'n'rollowych w nowoczesnym ujęciu. Może trochę odstaje od reszty zawartości na krążku, ale nóżka sama chodzi. Pod koniec słychać chórek nucący dziecięcą piosenkę. Udzielają się w nim pociechy Berka. Eksperymenty brzmieniowe słychać też w I Don't Want to Throw You, gdzie pojawia się ścieżka gitary imitująca sitar. Do tego dochodzą 2 popisy solowe Simona Lee's i chwytliwy refren, w którym gitarzysta również śpiewa. Nic dziwnego, że jest to jego ulubiona piosenka na płycie. Album kończy długi, ponad 8-minutowy I'm compressing the comb on a cockerel's head, czyli w wolnym tłumaczeniu ściskam grzebień koguta. Jak dla mnie, nie tylko ze względu na nieco żartobliwy, abstrakcyjny tytuł, to niezłe nawiązanie do przeszłości zespołu i mój ulubiony numer na płycie. Mamy bardzo fajny, hipnotyczny riff, który wprowadza słuchacza nieomal w trans, zwłaszcza podczas bardzo długiej solówki. Mamy zadziorny wokal w zwrotce i melodyjny refren. Tekst zainspirowany został przez artykuł o sportowcu, który miał kontuzję kolana i mimo kolejnych operacji nie mógł wrócić do formy. Pomógł mu dopiero lek, którego składnikiem był wyciąg z grzebienia koguta. Berk śpiewa w tym numerze tak naprawdę o starości i zmianach, które zachodzą w naszym ciele z wiekiem. O tym, że bolą go kolana czy plecy i że przydałaby mu się taka magiczna mikstura, by poczuć się lepiej. No cóż, kiedyś rockowi muzycy śpiewali o różnych amuletach zapewniających powodzenie u kobiet i potencję, ale z wiekiem potrzeby się zmieniają. Warto dodać, że efekt przypominający maszerujących żołnierzy w tym numerze Shelley uzyskał wbijając gwoździe w obcasy swoich butów i następnie maszerując w nich dziarsko po studiu. Finalny efekt, wydany w listopadzie 2006 roku i promowany trasą po Wielkiej Brytanii, spotkał się głównie z pozytywnymi recenzjami i reakcjami fanów, którzy cieszyli się już z samego faktu, że Budgie wydało nową płytę studyjną. Sami muzycy również byli z niej zadowoleni. Aczkolwiek Steve Williams uważa, że płycie, poza brzmieniem perkusji, brakuje takiego analogowego ciepła oraz atmosfery, która panuje w studiach typu Rockfield i towarzyszy nagrywaniu wspólnie przez cały zespół. Simon Lees dumny jest z piosenek, które stworzył z Shelleyem, ale nad brzmieniem płyty też chętnie by jeszcze pomajstrował. Z kolei sam lider w wywiadach podkreślał, że najnowsze dzieło to jego ulubiona płyta Budgie. Promując nowy album, trio zagrało jeszcze w marcu 2007 roku w Szwecji, a w kwietniu zawitało na 3 koncerty do Polski, grając w Poznaniu, Warszawie i Krakowie. Znowu serdecznie podejmowani przez wiernych fanów. Wkrótce potem, 4 lipca, Simon Lees oficjalnie opuścił zespół. Powody były co najmniej 2. Po pierwsze, sposób w jaki był traktowany, głównie przez menadżera Paula Coxa. Facet dawał mu wielokrotnie odczuć, że nie jest równoprawnym członkiem zespołu i żeby nie rościł sobie prawa do uznania fanów, które należy się niemal wyłącznie liderowi. Shelley nie był takim dupkiem, ale czasami potrafił poczynić uwagi, które Simon odczytywał jak jasny komunikat, że jeśli podpadnie, łatwo i bez żalu się go pozbędą. Po drugie, poszło o projekt Anubis, w który Lees zaangażował się na boku, współpracując z Petem Williamsonem, opiekunem strony internetowej Budgie. Do projektu namówili też Steve'a Williamsa. Proponowali też udział samemu Shelley'owi, który był wstępnie zainteresowany. Ale gdy Williamson utworzył stronę projektu na MySpace'ie i ogłosił światu skład, Berk się wściekł. Kazał perkusiście opuścić projekt, a także zażądał usunięcia strony z MySpace'a. To z kolei nie spodobało się Simonowi, który nie widział powodu, dlaczego mieliby to robić. Nie zamierzał podporządkowywać się kaprysom Shelley'a i to był moment, kiedy postanowił, że czas się rozstać. Lojalny wobec kapeli, Lees ogłosił odejście na tyle wcześniej, by mogli znaleźć zastępcę lub bez ponoszenia kar finansowych odwołać umówione, choć jeszcze niezbyt pewne koncerty w Australii. Ostatecznie to australijskie tournée zostało przesunięte na luty 2008, a do tego czasu przez zespół przewinął się na chwilę Andy James. Ostatecznie jednak miejsce gitarzysty zajął Craig Goldie, znany z Dio. Początkowo miał ich wesprzeć tylko czasowo, co akurat mu pasowało, bo Ronnie Dio występował akurat z Heaven and Hell, czyli tak naprawdę z Black Sabbath pod pseudonimem, bo Sharon Osbourne zagroziła Iommiemu pozwem za używanie oryginalnej nazwy. Z Craigiem na pokładzie trio po raz pierwszy odwiedziło Australię, a jesienią 2008 ponownie zawitało do Polski.
zgodnie z zapewnieniami, że bardzo lubią tu grać, w kolejnym roku wrócili do nas aż 2 razy. Na 11 koncertów po klubach oraz kilka miesięcy później na festiwal Legend Rocka w Dolinie Charlotty. Zresztą do Australii w 2009 roku też powrócili. Rok 2010 miał przynieść Budgie koncerty w Stanach i Kolumbii, ale zostały odwołane z powodu śmierci Ronniego Jamesa Dio. Na otarcie łez zaplanowano na jesień kolejną dużą trasę po Polsce plus 2 koncerty w Czechach. Zespół na rozgrzewkę zagrał 5 listopada w holenderskim Kerkrade i był to, jak się później okazało, ostatni koncert Budgie. Po przybyciu do Polski 9 listopada Shelley poczuł się źle i trafił do szpitala, a tam ze zdiagnozowanym tętniakiem aorty na granicy pęknięcia na stół operacyjny. Najprawdopodobniej nasi chirurdzy uratowali basiście życie, ale cena była wysoka i nie chodziło tylko o odwołane koncerty, ale o fakt, że ryzyko dalszych problemów wykluczało występy Barka również w przyszłości. Od tego momentu co jakiś czas docierały z obozu Budgie jakieś mniej lub bardziej oficjalne przecieki o tym, że może zostanie wydana epka z kilkoma utworami skomponowanymi jeszcze w 2009 roku z Craigiem Goldim. O tym, że Berg i Tony Borg pracują nad materiałem na nową płytę. Albo o tym, że Shelley znowu wylądował w szpitalu. Potem niestety zaczęły przychodzić już tylko smutne informacje. Wpierw 3 marca 2016 roku zmarł John Thomas w wieku 64 lat. 2 lata później, 27 kwietnia 2018 roku zmarł Pete Booth, od lat zmagający się z chorobą Parkinsona. Wreszcie 10 stycznia 2022 odszedł lider Budgie, Mark Shelley, a wraz z nim pogrzebane zostały jakiekolwiek nadzieje na ewentualny ostatni lot walijskiej papuszki. Budgie to taki trochę dziwny zespół. Nigdy nie zdobyli naprawdę wielkiej sławy, ale wśród fanów ciężkiego rocka cieszą się statusem kultowym. Z jednej strony niespecjalnie im na tej sławie zależało, z drugiej robili stylistyczne wolty, tak jakby jednak trochę chcieli się w te trendy wpasować. Mając świadomość, że wielu miłośników ich muzyki największym uznaniem darzy pierwsze płyty, konsekwentnie przez wiele lat grali głównie nowszy materiał, nie chcąc stać się żywym muzeum. Tam, gdzie wiele zespołów dawno by się poddało, oni z determinacją trwali na straży swoich wartości i dobrego rocka. I myślę, że za to należy im się szacunek i podziw. A że w dorobku mają naprawdę kapitalne płyty, nie powinno dziwić, że będę gorąco namawiał, żebyście ich słuchali lub, jeśli jakimś cudem jeszcze ich nie znacie, zaczęli przygodę z walijskim triem. Chociażby od playlisty, którą znajdziecie na tym kanale. Jak w przypadku każdego wykonawcy omawianego w muzycznym subiektywie, bo po prostu warto. Tych, których jeszcze nie znudziły losy Budgie, zapraszam już wkrótce na część 3, poświęconą w całości wizycie zespołów w PRL-u. Zachęcam też do oglądania innych odcinków na kanale, a także do subskrybowania, lajkowania, komentowania i udostępniania. Zapraszam na fanpage i na stronę supi.pl, gdzie możecie drobną kwotą wesprzeć rozwój kanału. Dzięki za Wasz czas, Waszą uwagę, za wszelkie okazywane wsparcie i do zobaczenia niebawem.